Witajcie, dziś opowiem o modyfikacji do gry Gothic o tytule Z woli króla. Autorem jest Ortega X i twierdzi, że to ostatnia modyfikacja na silniku Gothic 1. Silnik jest zbyt toporny w obsłudze, by uzyskać efektowne sceny lub łatwo wprowadzać pomysły do gry. Ten silnik generuje problemy, jakie uświadczymy podczas grania. Mogę w to uwierzyć bez umiejętności modowania, a owych błędów byłem świadkiem. Na szczęście autor dalej będzie tworzyć modyfikacje, ale na silniku Gothica 2. No to zaczynamy przygodę, ale ostrzegam przed spoilerami w filmie. Postaram się je jakoś oznaczyć w trakcie materiału, więc będą momenty do pominięcia lub całość do obejrzenia dla chętnych. Aha, no i ostrzegam przed ciągłymi spadkami klatek w wideo, tak zwanymi chrupnięciami. Miałem sporo problemów z optymalizacją, ale to kwestia mojego gamingowego MacBooka. Słuchajcie, mieszkańcy Khorinis. Z rozkazu wielmożnego Komonta ogłasza się, co następuje. Lajki muszą się sypać, bo motywuje to do dalszej pracy. Liczy też na subskrypcje i inne formy zaangażowania. Walnij dzwona, komentarz i tak dalej. Gra rozpoczyna się powrotem protagonisty do zamku. Olgierd jest zwiadowcą. Opis gry, jak i pierwsze minuty wyjaśniają, że król Robert II już od dłuższego czasu dostawał coraz mniej rudy z górniczej doliny, a roszczenia magnatów ze starego obozu ciągle rosły. Wysłał więc oddział gwardzistów do kolonii karnej, by odzyskali zamek z rąk Gomeza. Gdy misja się przedłużała, król postanowił wysłać posłańca, aby ten sprawdził, co się dzieje z oddziałem i złożył raport królowi. Posłaniec wszedł do kolonii, wyposażony w jedyny zwój teleportacyjny prowadzący z powrotem. Jego dalszy los pozostaje w naszych rękach. I tutaj trochę pospoileruję, ale Mod nie wywraca w żaden sposób stołu. Jest to typowa krótka przygoda od zera do mniejszego zera. W kolonii lądujemy na placu wymian i już przy pierwszej bramie staje nam... Nie po raz pierwszy staje mi odpowiedzieć na pytanie, skąd się tu wzięliśmy. Każda odpowiedź coś daje. 100 punktów doświadczenia, 200 lub wpierdol na dzień dobry. Inaczej jest z późniejszymi bandziorami. Tu nie ma wyboru, to my spuszczamy... wiecie co? Wcześniej znajdujemy wiadomość od gwardzistów i podążamy do miejsca zaznaczonego na mapie. W obozie Olgierd zostaje potraktowany jako wsparcie. Przywódca zabiera mu zwój teleportacyjny i każe chłopakowi odpocząć. Od rana bohater wkupia się w łaski drużyny, żeby zasłużyć na lepszy pancerz i oręż. Dustin chce po prostu piwa. Legion chce, byśmy otworzyli metalową bramę prowadzącą do jaskini i w tym przypadku nałaziłem się wokół tej jaskini. Szukałem przełącznika. Może muszę gdzieś strzelić? Jakimś bełtem? Szukałem tajemnych przejść pod wodą. Próbowałem dostać się tam przez pobliskie jaskinie, ale nie, więc podszedłem do zagadki jak do starych point and clicków. Zrobiłem coś, co nie miało nic wspólnego z tą kratą. Usiadłem po prostu na ławce i krata się otworzyła. Bertrand to myśliwy, więc wybierzemy się z nim na polowanie. Santiago chce, żebyśmy zbierali dla niego zioła, tak więc zbieram je po drodze wypadu na polowanie z Bertrandem. Chester ma w dupie cały ten test zaufania i daje nam swój głos. Już gościa lubię. Strażnik Nunes, ale ja nazywam go Niunia, tak więc Niunia szuka lepszego miecza. Musimy znaleźć dla niego jakiś. Podobno na wieży nieopodal jeden leży. Olgierd będzie musiał poskakać. McQueer, czy jak to się tam mówi, robi z nas złodzieja. Bo każe zakosić kawalornowi bełty z jego kryjówki za chatą. Brandes, koleś, który pilnuje wejścia do obozu, prosi mnie o zabicie 2 pobliskich włóczęgów. I wydaje mi się, że możemy ich spotkać dopiero po zleceniu zadania. Tu też możemy rozwiązać problem walką lub złotoustwem. Kilku z nich może nas czegoś nauczyć lub pokazać nam swoje towary. Po tych zadaniach Olgierd staje się jednym z nas. Z nich. Jest gwardzistą i zbiera zadania od szefa. Zadań jest sporo, ale już wystarczająco opisałem schemat, jakim idziemy. Robimy to co zawsze. Zbieramy, zabijamy, przeganiamy, szukamy i tak dalej. Ale każda z misji w inny sposób motywuje nas do wykonywania tych czynności, a na dodatek narracja jest dobrze wpleciona w ten świat. I nieraz usłyszymy o Lee, Gomezie i jego ludziach, czy o konflikcie pomiędzy obozami. Nie jest to oderwana przygoda od tych, które znamy, a opowiada alternatywną historię. W tym przypadku początek, rozwinięcie i zakończenie są streszczone. Wiem, że gdyby modyfikacja była na 20 godzin, to rozwój bohatera miałby większy sens, a fabuła by wiele zyskała. Ale po pierwsze, nie każda produkcja musi być grą RPG na 100%, ta zawiera tylko jej elementy. A po drugie, w ciągu tych 7 godzin, które spędziłem z grą, fabuła jest spójna, tylko brakuje tu pobocznych zadań. Mimo mojego wrażenia, że przygoda szybko się skończy, bo tak nastawił mnie opis moda, to wątki zostały podciągnięte do końca, a misje infiltracyjne robiło mi się dobrze. Gorzej, że sporo czasu spędziłem na chodzeniu do zadania i z powrotem do obozu, by je zaliczyć. W żaden sposób nie twierdzę, że źle się bawiłem. Pomysł na scenariusz bardzo mnie zainteresował i był tu potencjał na jeszcze więcej ciekawych zadań. To liniowa gra w otwartym świecie, a większość aktywności dzieje się w okolicy obozu gwardzistów. Plusem jest to, że nie musimy zwiedzać całej mapy.
Gracz powinien podążać tropem zadań, bo w innych miejscach nie czeka na niego nowy content. Obóz na bagnie jest wręcz pusty. Skąd wiem? Bo sprawdziłem. Skąd wiem? Bo jego długość sprawdziłem. W okolicy są poblokowane jaskinie, które z czasem wyeksplorujemy. Tak samo jak zamknięte wejście do starego czy nowego obozu. W odpowiednim momencie będzie nam dane wypełnić kilka misji bez jego w tych miejscach. I polecam wykonywać co się da, bo te kilka spraw nie odwraca uwagi gracza na tym, co dla niego przygotowane, a wręcz czasem pomoże to wypełnić inne zadania. Ja w ogóle bardzo lubię oglądać dobrze mi znaną mapę z różnymi zmianami. Tak jest i tu. Stara dobra kolonia górnicza, ale z twistem. Kilka malutkich zmian. Obóz gwardzistów wpasowuje się w ten teren. Jeszcze lepiej robiła to na przykład modyfikacja Ucieczka, o niej film na kanale. Na początku ten obóz jest trochę smutny, niewiele tam osób i nic ciekawego nie robią. Po jednej z misji dołączy tam 3 osoby i to już wprowadza trochę życia. Tu stukanie młotkami, tam stół alchemiczny, jakieś ognisko, dostęp do wody, lokacja ma sens, a potem nasz obóz znów się powiększa i miło się ogląda ekspansję, do której się przyczyniliśmy. Mimo tego chciałbym zobaczyć obóz w jeszcze bardziej dopieszczonej wersji. Oczywiście wiem, że jest to tylko tymczasowy obóz, chociaż nie powiedziałbym tego o nim patrząc na mur obronny lub niektóre chaty. Kilka razy podczas misji eskortowych miałem sytuację, że NPC chodził w te i z powrotem i dopiero po czasie wracał na ścieżkę. Brak głosów to dla mnie wielki minus. Dużo gorzej gra mi się w Gotika bez jakichkolwiek głosów. Nawet sztuczna inteligencja załatwiłaby sprawę. Choć w jednym momencie w całej grze jedna kwestia była dubbingowana. I już nie wiem, czy mi to nie działa, czy o co chodzi. Witam! Brakuje dodatkowych zadań od obozowiczów. Raz idziemy z Bertrandem, a raz z Miguelem, a potem jeszcze z Legionem. I bijemy. Choć nawiązanie do modyfikacji zagadka zaginionego bagiennego ziela jest fajnym easter eggiem i naprawdę spoko misją do wykonania. Podsumowując moc z woli króla, opis i gameplay naprawdę dobrze się zapowiadał na początku. Pomysł wysłania zwiadowcy za barierę bardzo mnie zaciekawił i gdyby nie stracony zapał, to naprawdę byłby to bardzo dobry mod. Misje, jakie dostajemy, fajnie się sprawdzają na rozpoczęcie kariery naszego bohatera. Niektóre zadania są wieloetapowe, a nie tylko przynieś, wynieś. No ale gra szybko się kończy i pozostawia po sobie chęć na jeszcze więcej tego samego. Szkoda, że to tylko 7 godzin, ale patrząc na moda nie jak na RPG, a przygodówkę z jej elementami, to wystarczający czas rozgrywki. Ja tak traktuję modyfikację z woli króla. Polecam wam spędzić wieczór bądź 2 z tym modem i samemu zdecydować, czy warto. Napiszcie mi też, w jakiego moda wy ostatnio graliście.